Ziemniaki się upiekły, woda do kawy się gotuje. Dzień dobry wszystkim, mamy nowy dzień. Siema, siema. Witam na kanale Przygody Starskiego. Wędka jak stała, tak stoi. Ryba nie wciągnęła, także nic się raczej nie złowiło. Tutaj w żarze pod patykami Darek zakopał ziemniaczki. I jak wrócimy z poszukiwania skarbów, na które właśnie się udajemy, to takie ziemniaki jak znalazł. Szczypta soli, albo nawet i bez. I chipsy gotowe. Także lecimy w teren, zobaczyć, co ziemia kryje. No jak tam, Maczko? No w porządku. Żeby tylko coś dało. Darku, co? Przymierzamy się dzisiaj po klamerce? No powiem w ten sposób, nawet jak znajdziemy po klamerce, to i tak będzie 2-1, więc i tak wygrasz. Powiem tak, niech da to, co jest, byle było fajne. ID na skali od 49 do 51 i sygnał dźwiękowy jest dosyć miły. Kolejna kulka na dziś. A jest, kurde. Ach. Jest moneta. A myślałem, że to będzie zupełnie coś innego. I nawet taki stan, proszę bardzo. Bardzo ładny stan zachowania. 1899 rok. Jedna kopiejka. Wszystkie napisy w cyrylicy. I dwugłowy orzeł będzie już tutaj niewidoczny, bo z tej strony moneta jest w gorszym stanie. Ale tutaj, bajeczka. Super. Miejsce idealne. Taki prześwit w środku lasu. No ale niestety posłucha. Nie ma żadnego konkretnego sygnału. Wychodzę już z tej polany, bo co zrobić? Mamy jeszcze tutaj taki las mieszany, będziemy szperali. Ale wychodząc z tej polany trafiłem sygnał. Podważyłem nożem łopatką ziemię i wyskakuje guzik. Nie ma ucha, dlatego ktoś zgubił. A guzik to tak zwany groszek. Ciekawy jestem, czy to jest zadolenie z czasów wojennych. Mnóstwo takich zadoleń, a w te doły miejscowi zazwyczaj sypią śmieci. Teraz mam tutaj sygnał i zobaczymy, czy wykopię to na żywo. Momencik, Golden, bo mam tutaj sygnał. A ty zaraz. Życzę Ci czegoś takiego, jak ja przed momentem trafiłem. Czekam na Ciebie z tym sygnałem. No niestety, jest to kawał druta. A ty co? A ja zawołam Cię tam do siebie. Darek mnie woła, coś znalazł ciekawego. Na tyle ciekawego, że mnie woła, żeby pokazać. Nie znalazłem czegoś podobnego. Pierwsza rzecz, z której mogę być tak wstępnie zadowolony. Przyszedł Starski z kanału Przygody Starskiego. Zapraszam Was, bo wczoraj albo przedwczoraj puknął taką klamrę, że buty spadają.
Starski, zobacz co to jest. O kurde, ty. Myślałem, że taka chwilana kulka. Duża, kartaczowa. Może ty podejmiesz, jak Nie, odwezmę. weź, bo ja już to wykopałem. Pierwszy rzut oka mówię, kurwa, kartacz. Bo właśnie. O kurwa. O ja pierdzielę. Nie, to chyba będzie srebro. Wygląda. Myślę, że tak, ja pośliniłem, przetarłem, kurwa. Oj, sorry widzowie, ale... Zobaczcie jak się świeci. I zobacz, że... Tak, patyna srebra. Wyleciał piasek, czyli to jest w środku jest puste. Ażurowe. Ażurowa zawieszka. Może w środku jeszcze jakieś serduszko, które wiesz, dzwoni, kuleczka taka. Aha, wiem. Jak kobieta nosiła. Ole bajka. Ty, to jest na pewno srebro. Nie ma bata. Nie, Ta patyna i to... Ale chodzi mi właśnie o to wykonanie ażurku, że możliwe... Kurde, 99% to jest srebro, bo blochy by tak nikt nie... O, zawieszka jest jeszcze. Palce od razu patyną brudzi. Nie będę tego szorował. No, Ale piękne, ale piękne, zobacz. Oj! Tu w korzonki wychodzą. Ale bajeczka. No, chłopie. Strzał mega. Chyba twój strzał wypadł, co? Wiesz co, wypadł tak. No bo mam Naszej te całej dwa... wyprawy pewnie. Na razie, Boże, kurde, chciałbym to przebić dzisiaj, ale jest grubo. Patrz jak to się tu prezentuje. Bajka. Piątka. Piona. O. Ach. O, jest moneta. $50 z PRL-u 1949. 50 groszy. Ale ja już tu widzę w dołku jeszcze coś prześwituje. Ha, drugie 50 groszy. Niepełna patyna, dlatego z dołka było ją widać. Też 49 rocznik. Jeszcze coś jest? Ale jaja. Jest trzecie 50 groszy. 49 rocznik. Dobra, to na tyle. Co prawda PRL, ale jest mały depozyt. Pewnie w tym miejscu grzybiarz schylał się po grzyba. Trzymajmy się tej wersji. No, teraz Golden mnie zdołował. Miał drugiego strzała, ale to zobaczycie u niego. A u mnie niestety to co widzieliście, kurde. Fajnie, że trafił chociaż Darek, bo u mnie słabo jest. Ale jeszcze dzień się nie skończył. Dzień się nie skończył, walczymy dalej. Zrobimy sobie pewnie krótką przerwę na obiad w obozie i ruszymy dalej. Lecimy. Tak jak mówiłem, przed wyjściem w teren zasypane w popiele były ziemniaki. Teraz już są wyciągnięte. Patrzcie jak te piękne, rumiane skórka pękła. Znaczy, że się upiekły. Wygrzebane wszystko do kartonika. Idziemy usiąść do stolika, kurde. I połaszujemy pyszny obiadek. Jak wygląda ziemniaczek od środka? No rewelacja. Upieczony jest. Nie ma co. Idealnie wyszło. Idealnie. Nawet delikatnie nam przestygły. Nie pali w ręce i w usta. Można od razu wcinać. Ale naprawdę w dobrym czasie wjechaliśmy, nie? W idealnym momencie. Także przerwa na ziemniaki. I jeszcze gdzieś tutaj skoczymy w ten teren. Trochę z patykami poszukać skarbów.
Ziemniaki pieczone były pyszne. A ja teraz założę robaka na haczyk. Zarzucę wędkę do rzeki i może w trakcie naszej nieobecności ryba się złowi sama, bo dotychczas nie było na tyle szczęścia, żebyśmy coś złowili. Fajnie byłoby przekąsić taką świeżutką rybę z rzeki pieczoną w ognisku. Duży robak na haczyku, więc liczę na dużą rybę. Cóż to za krążek? Bardzo słabiutki stan, oj bardzo. $20 groszy z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo słaby stan. Ale jest moneta. 1, 2, 3. 3 dołki, 3 sygnały. Śmieć, blacha, którą tutaj widać na części rozdarta. Ale tutaj mam guzik. Jaki ten guzik jest? Nie ma pętelki. No niestety. Pokażę kopiejusze. Gaciak. Jedna kopieja. O, Adarek znalazł jedną kopieję. I to ten sam rocznik co ty, nie wiem, dzisiaj. 1899. No to bliźniak. Bliźniak. A lasek jest 100 metrów dalej, gdzie żeśmy szukali. Dobra, taki fanciur. Czasem i przez takie krzaki trzeba się przedzierać. Komary, kleszcze, jeżyny czepiające się ubrań. Co to jest? Drzewa stare, ale nic nie kryją u swojego podnóża. A tutaj jest w ogóle, idę takim starym korytem cieku wodnego. Teraz jest suche i trzeba na czworakach tu iść, żeby się przedrzeć przez te krzaki. Takie to są poszukiwania. Nie ma miękkiej gry. Trzeba zapierdzielać, a nie leżeć. O kurde, ale się pieprzyłem. Ale trzeba sprawdzić takie bagna, takie miejsca, bo miałem kiedyś nad takim bagnem nieśmiertelnik żołnierza. Jeśli pamiętacie, a jeśli nie, to ten film jest na głównej stronie mojego kanału, a tytuł nosił 100 lat temu zgubił to żołnierz. Coś w tym stylu. Możecie sobie obejrzeć. Patrzcie, czym grozi czworakowanie w takich bagnach. Jak się wbije w kolano, to będzie koniec poszukiwań. Dobra, muszę stąd się jakoś wydostać. Wydostałem się wreszcie z tych krzaków. I przy takim starym dębie rozgałęzionym, jakby 4 dęby połączone ze sobą u podnóża, u korzenia, z ziemi wydostaje się. Mam sygnał. Wysoki sygnał.
to będzie. Wezmę pinpointer i zobaczmy, co to będzie. Ale jaja. W tej suchej ziemi pięknie się zachował. Srebrny krążek. Nie wiem, co tu jest napisane. Czy to jest cyrylica? Czy jakieś spasi... Nie wiem, jak stara jest ta obrączka, ale wyraźnie widać z prawej strony stempel próby 925. Ha! Ale sreberko, kurde, jest. Malutka obrączka. Albo kobieca, albo dziecięca. Ale pięknie. Spójrzcie. Jest. Jest, A już mnie tak plecy bolą od łażenia na czworakach w tych krzaczorach, że nie wiem. Pewnie będę miał z 10 kleszczy. Teraz wlazłem w takie jeżyny, że nie mogę się w ogóle przedrzeć. Łapią mi za nogawki. Już czuję kolce, jak mi się wbijają w nogi, w skórę, raniąc ją do krwi. No nie mogę się przedrzeć. Kaptur na głowę też musiałem założyć, bo czułem, jak mi kleszcze już łażą po grzbiecie. Dobra, wydostałem się z tego dziadostwa. Dobra, wykrywacz w łapę i lecimy z tematem. Także kochanie, jak oglądasz ten film, to nie denerwuj się. Wybiorę część kleszczy tutaj na miejscu, a część może przyjedzie ze mną do domu. Jeszcze jest moneta na koniec, tak? Tak. O kurde, ale teraz przy tym świetle, żeby zobaczyć, co to jest. Czy ktoś się dopatrzy, co tutaj jest? Wysokie ID, bardzo wysoki sygnał, więc obstawiam, że to jest kopiejka carska. Wróciliśmy do obozu. O, tam Darek rozpalił już ognisko. Trzeba się trochę ogrzać, zregenerować siły i zjeść kolację. A ja przechodzę przez te krzaki. Zobaczę, czy wędka jeszcze jest, czy popłynęła. No jest wędka. Leży tak, jak zostawiłem. Ale czy się coś złowiło? Chyba nie. A jednak jest ryba. Nieduża taka płoć. Zawiesiła się na haczyku.
Nic jej nie jest. Teraz ją uwolnię do wody, niech płynie i przyprowadzi rodziców. Takiej płoteczki nie będziemy jedli.